Hej, cześć i czołem! Ten odcinek będzie o mocowaniach telefonów do motocykli. Przerobiliśmy tego bardzo dużo. I myślę, że nasza wiedza może Wam się przydać, dlatego oglądajcie. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Ten film jest sponsorowany tylko dlatego, że dostaliśmy zestawy kładełka do testu, więc będziemy je testować, ale oznaczamy tak, bo dostaliśmy w barterze różne właśnie tutaj prezenciki, więc dziękujemy bardzo za taką możliwość. Ale od początku. Na początku był wielki wybuch, kilka lat potem bitwa pod Grunwaldem, a chwilę potem z odmętów dziejów pojawił się telefon i motocykliści zapragnęli mocować go sobie przed oczami, tak żeby widzieć swoją nawigację lub janosika lub inne ważne aplikacje, które dla nich są aktualnie istotne. My zaczęliśmy naszą przygodę od uchwytu, który wygląda w ten sposób. Cały telefon w nim trzeba schować. Jego wodoodporność jest tak duża, jak wodoodporny jest suwak. Jeżeli chcemy go ładować, to ta wodoodporność może być troszeczkę już zakłócona. No i obsługa telefonu jest utrudniona, tak przez tą folię, tak często czasem coś tam przeklikać i światło różnie pada też na tą folię, więc nie zawsze dobrze wszystko widać. Jak wilgoć wejdzie, to on potrafi parować. Jakby jest to urządzenie, które nam się jakoś sprawdzało w tych czasach historycznie dalekich, ale technologia poszła dużo do przodu. No i stwierdziliśmy, że ponieważ zainwestowaliśmy w telefony teraz większość sociali kręcimy przez nasze telefony i one są dla nas ważne, większość naszego życia w tych telefonach jest, ale pewnie w Waszych też, więc żeby o nie zadbać, wpadliśmy na taki pomysł, żeby zainwestować w najmocniejsze uchwyty, jakie są na rynku i znaleźliśmy, że są dwa rozwiązania. Tak, byliśmy w sklepie, jakby dokonując wyboru, rozważaliśmy SP Connect i Quadlocka 2 sezony temu. I w tamtym momencie, przymierzając obudowa Quadlocka była dosyć wypukła. Dzięki temu oczywiście bardzo łatwo się montowało ten telefon w uchwycie motocyklowym. Natomiast ta wypukłość mnie zniechęciła do zakupu, bo mówię, dobra, do kieszeni, potem włożyć do torebki, czy na stole położyć, to ten telefon już robił się taki niestabilny. I dla swojej własnej wygody po prostu wybrałam wtedy SP Connecta, Krzysztof również, więc mieliśmy jakby ten system. Tak. Ten system przejeździł z nami 2 sezony, też mieliśmy tutaj taką nakładkę antywibracyjną, żeby tę optykę telefonu chronić. Był z nami właśnie Włochy, Chorwacja na tej takiej dłuższej wyprawie, zmógł nieraz na słońcu, nie wiem, wietrze. Cały czas był zamontowany na motocyklach. Nigdy się nic nie poluzowało, nie rozkręciło, nie odpadło żaden telefon, nie wiem, nie uległ uszkodzeniu. To wszystko cały czas działa, nie było żadnego spięcia, nie wiem, czegokolwiek innego. Telefon się nie odpiął, nie wypiął. Jakieś gleby na motocyklu, żeby sprawdzić jakby też takie trzymanie jakby tego uchwytu w takich ekstremalnych warunkach. Natomiast złego słowa na SP Connect nie możemy powiedzieć. Tak. SP Connect jako w ogóle producent jest na tyle mocno rozwinięty, jest to jeden z najmocniejszych producentów tego typu rozwiązań na rynku, że wariacji na temat mocowania znajdziecie każdą ilość. Jest i w główkę ramy, i do zbiorniczka płynu, i do lusterka, i wiele innych. Także nie lękajcie się. Jeżeli chcecie zadbać o swój telefon, na pewno znajdziecie rozwiązanie, które będzie sprzyjało temu, czego Wy oczekujecie od telefonu. Te ramiona, które na przykład my korzystaliśmy z tego rozwiązania w obydwu motocyklach i te ramiona dają się sterować w 2 płaszczyznach. Plus do tego można jeszcze je obracać na kierownicy, jeżeli będziecie tego chcieli, więc telefon może stać naprawdę w dowolnej płaszczyźnie i nie ulega on modyfikacji, jeżeli dobrze skręcicie śruby, a wszystkie śruby posiadają w sobie Loctite, więc też jakby same z siebie się nie odkręcają. To, co Gosia wspomniała, ja tylko zaznaczę ten fakt, że ta głowica, która jest antywibracyjna, nam się bardzo spisała. Nie wiemy, jak jest bez niej, bo zawsze jeździliśmy z nią, ale nasze telefony mają sporą optykę, taką mocną, grubą i między innymi ten film oglądacie przez tą optykę i nic się nie zepsuło. Tak, jeżeli jeszcze kilka słów na temat obudowy. Obudowy się różnią tym, przynajmniej ta sprzed 2 sezonów SP Connect, bo nie mamy tej nowej, że ona jest taka bardziej elastyczna, miękka. Jeżeli często wyjmujecie telefon, to na pewno będzie lepsze. Ja wyjmowałam telefon do ładowania indukcyjnego. Przez tą obudowę, przy takich słabszych indukcyjnych ładowarkach nie do końca ten telefon się ładuje, traci trochę tą moc, więc ja go po prostu na noc na przykład wyjmowałam z obudowy. W Quadlocku tego nie robię, bo ta obudowa jest bardzo twarda, sztywna, bardziej taka masywna, mięsista. Tak, właśnie tego słowa mi zabrakło. Lepiej chroni przy upadku. Przy upadku ja często telefon upuszczam, jakby właśnie w takim codziennym użytkowaniu też chroni ten telefon. Natomiast jest bardzo ciężko do zdejmowania i musicie mieć taką ładowarkę indukcyjną z takim magnesem, który mocuje w odpowiednim miejscu ten telefon najlepiej, wtedy to fajnie działa. Natomiast jeżeli
to jest dla Was ważne, to miejcie też to pod uwagę. To jest też system SP Connect sprzed 2 sezonów. Tak, nie wiemy, czy jest jakiś nowszy. Może też wpadły jakieś nowe zmiany, więc sobie to po prostu w sklepach przemacajcie. Ten system, który my mamy, SP Connecta, pozwala na montaż w taki sposób, że wsuwamy obudowę telefonu w gniazdo i obracamy o 90 stopni. I w ten sposób telefon jest zabezpieczony przed ewentualnym wypadnięciem. Oczywiście, kiedy go obrócimy, telefon jest luźny, wolny, ale daje nam to możliwość mocowania tylko w jednej płaszczyźnie. Chodzi mi o to, że jeżeli raz ustalicie sobie, że telefon oglądacie w pionie, no to sobie tak przykręcicie ten system montażowy i ten telefon zawsze będzie w pionie. Chyba że przez 2 lata coś się zmieniło. Tak. Ale mówimy o tym... Tak. I dla tych osób, które używają rysika, jeżeli wasz telefon ma rysik, to magnetyczna obudowa, a obie są odrobinę magnetyczne, mogą wpłynąć na działanie tego rysika. W sensie telefon może gubić kontakt z rysikiem i będziecie, jeżeli macie tego typu problemy w innych obudowach, to w tych będziecie go mieli również. Dobra. Tak, mamy teraz te 2 systemy i mocujemy telefon na uchwycie. Jeżeli chodzi na przykład o taką wygodę, jest to porównywalne. Trzeba pod odpowiednim kątem trafić tą obudową po prostu w uchwyt, przekręcić i z głowy. Zasada jest prosta. Jeżeli się śpieszycie, jesteście na stacji benzynowej, czujecie oddech kierowcy, który chce za Wami zatankować i chcecie zrobić to szybko, będzie to trwało zawsze długo. Jeżeli nie musicie, macie czas, jest luz, jeśli nigdy nie śpieszycie, od razu włożycie ten telefon do uchwytu i no po prostu prawo Murphy'ego tak Wymaga działa. to wprawy, nie jest to takie super oczywiste. Przejdźmy do Quadlocka. Quadlock, jak już Gosia wspomniała, obudowę ma bardziej masywną, magnes ma dużo mocniejszy i obie obudowy aktualnie są kompletnie płaskie, obie posiadają magnes, więc jeżeli chcecie mieć telefon, który się nie giba na stole, to obie obudowy to zrobią. Quadlock dodatkowo, jakby z czego my korzystamy, my chcieliśmy już zainwestować w to na tyle dużo czasu i chęci i pokazać Wam jak najwięcej możliwości, że weszliśmy w zestawy, które nie dość, że mają antywibracyjną głowicę, to mają jeszcze głowicę, która ma ładowarkę indukcyjną. I te ładowarki możecie kupić sobie w sensie dwie różne. Pierwsza jest taka, że jeżeli nie chcecie ingerować w instalację elektryczną, na przykład macie piękny nowy motocykl na gwarancji, to możecie go podłączyć, tą ładowarkę, bezpośrednio pod akumulator. I wtedy ta ładowarka będzie miała guziczek, za pośrednictwem którego uruchamiacie przepływ prądu lub wyłączacie przepływ prądu. Ale instalacja elektryczna nie jest w ogóle obciążona, wszystko jest podłączone pod akumulator. Jeżeli jesteście już hardcorem i chcecie sobie pogrzebać trochę w elektryce, znacie się na tym albo wiecie, kto to dla Was może zrobić, można kupić identyczną głowicę, która nie ma gniazda USB, które się wkłada do tej głowicy, tylko kabel jest na stałe i wpina się to w instalację elektryczną po stacyjce i wtedy w momencie przekręcenia kluczyka prąd będzie już płynął. Quadlock ma możliwość włożenia telefonu do obudowy w pionie lub w poziomie i zmianę tego położenia bez użycia żadnych narzędzi. Myślę, że ładowanie indukcyjne jest bardzo dobrą opcją, ponieważ ja w Gradiusie ładowałam przez kabel. W momencie, kiedy byliśmy na Mini, robiliśmy testy membran, bardzo tutaj wszystko zamokło i ten kabel po prostu... Gniazdko się wzięło i zepsuło. Tam się zadziało tak, że po prostu ładowarka była do wymiany. Niestety nie dało się jej uratować, skorodowała, woda dostała się do środka. No i też wiadomo, wkładanie tego kabla jest niewygodne, czasem też możecie o coś przyhaczyć, gdzieś ułamać to gniazdko, a takie ładowanie indukcyjne naprawdę, jeżeli już inwestujecie właśnie w taki zestaw, to warto od razu sobie to też dokupić i macie z głowy. No telefony, które mamy, są wodoodporne i to warto o tym wspomnieć, ale jeżeli będziecie podłączać sobie gniazdko USB podczas jazdy w jakimś dużym opadzie deszczu, też to może być ryzykowne. Kurzy się jakby. Tak, kurzy się, jest dużo problemów z tym, więc indukcja dla motocyklisty jest o tyle fajna, że rzeczywiście jest kompletnie bezmyślna i można ją stosować, używać dowolnie i bezkarnie właściwie. Jeżeli chodzi o systemy montażowe, my poszliśmy w montaż do główki ramy, no bo nasze motocykle mają mało miejsca na kierownicy, ale też nie lękajcie się, oba systemy mają niezliczoną ilość systemów montażowych, więc znajdziecie coś dla siebie. Rzeczą dodatkową, z której my często korzystamy, jest uchwyt do telefonu, do łapki, żeby kręcić sobie filmy. Tak, mamy taki statyw, często raz w roku go wymieniamy, tak, bo już jakby sprawdzaliśmy różne takie małe statywy. Tu są często takie łapki, gdzie można dowolnej wielkości telefon włożyć i sobie takie materiały wideo kręcić. Natomiast raz w roku go wymieniamy, podobnie jak uchwyt samochodowy, ponieważ tutaj zawsze coś się luzuje, coś się rozkręca, coś już nie trzyma pionu. Przekręca się na różne strony, więc nie są to systemy stabilne i bardzo nam się podoba to, że i SP Connect i Quadlock mają już po prostu dużo takich różnych akcesoriów. Jeżeli jesteście youtuberem albo osobą, która w zaawansowany sposób korzysta z telefonów, nagrywa różne rzeczy i potrzebuje takich różnych gadżetów, no to jest to idealny świat, tak? Bo tutaj jakby
i tego rodzaju akcesoria, uchwyty samochodowe, w których my jesteśmy zakochani, tak, bo uchwyt samochodowy również wymieniam raz w roku, zawsze coś tam się luzuje, upada mi, ja to gdzieś tam łamię, więc u mnie nie ma długiego żywota taki uchwyt samochodowy. Hard user. Natomiast ten, który mam teraz w samochodzie od Quadlocka, on działa na magnes, po prostu bardzo wygodny sposób się to mocuje. Intuicyjnie też jakby wyjmuję ten telefon, jest to wymienne, tak, bo mamy z Krzysztofem jakby ten sam system, więc to jest komfort. Więc jeżeli wy i wasza partnerka macie, wymieniacie się samochodami, motocyklami albo chcecie używać nawzajem swoich przyrządów, takich jak telefony i uchwyty, to posiadając jeden standard, możecie używać go wszędzie. My mamy ten sam zestaw w obydwu motocyklach, w obydwu samochodach i w sumie nie zauważamy problemu żadnego. Jest to idealne rozwiązanie dla nas, plus do tego mamy jeszcze uchwyt do kręcenia filmików i niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, co robimy, ten telefon do siebie pasuje. Zawsze tak. Ten telefon zawsze jest zabezpieczony. Tak, właśnie przez to, że nie ma tych ramion, które trzymają te telefony, tylko jest właśnie mocowanie przez obudowę, naprawdę sprawia to, że jest to wszystko bardziej stabilne, bardziej niezniszczalne. Pewnie za jakiś czas, nie wiem, może też coś się wydarzy, ale wątpię. No zobaczymy, będziemy cały czas to testować, ale naprawdę fajnie to wszystko jest spasowane i działa. O tyle jest to ciekawe rozwiązanie, że w samochodzie nie musimy telefonu przekręcać, tylko go przykładamy i zdejmujemy. Też możemy zainwestować w głowicę, która będzie ładowała go indukcyjnie i też możemy podłączyć sobie normalnie kabel i podłączać telefon tak jak było w standardzie. W samochodzie możemy pójść w uchwyt w kratkę albo uchwyt w szybę. Systemy mają, te głowice w obydwu systemach są ruchome na tyle, że można sobie ten telefon też ustawić pod różnymi kątami w różny sposób. Ja chylę czoła inżynierom, bo tak naprawdę można już, to już nie jest łapanka, to już nie są takie uchwyty, gdzie się po prostu wsuwa telefon i on jest albo i tyle, albo go widzisz, albo go nie widzisz, albo słońce świeci, albo nie świeci. Teraz jest pełna dowolność, wszystko jest zrobione tak, żeby motocyklista miał pełen dostęp do swoich multimediów. Oczywiście ostrzegam, że najlepiej robić to podczas postoju, a nie podczas jazdy. I w temacie ładowania, jeżeli my akurat korzystamy i z janosika i z nawigacji, to pobór prądu w telefonie jest dosyć duży i te ładowarki dają sobie z tym radę. To też jest dla mnie fajne, bo jeżdżąc na Hypermotardzie, korzystając z kabla USB, oczywiście te kable też mają różne standardy, mój telefon zawsze był niedoładowany. W sensie ta ładowarka w Hypermotarze nie dawała sobie rady z doładowywaniem telefonu, kiedy było tak duże obciążenie. Tak, nawet te ładowarki indukcyjne domowe są różne, tak? Ja mam kilka, nie jestem z nich zadowolona. Teraz wiem, że zawsze będę sobie kupował taką, która ma też właśnie to magnetyczne gniazdo, bo to bardzo pomaga umiejscowić w odpowiednim miejscu ten telefon i to on się naprawdę ładuje. Natomiast ta tutaj działa, wszystko jest ok, nie trzeba trafiać, bawić się, coś przesuwać, żeby to ładowanie się odbywało tak jak powinno. I to jest naprawdę też ogromny plus tych rozwiązań. Na sam koniec... Niestety jest minus ogromny tego, że nie mamy jak na razie żadnych wad, o których moglibyśmy tutaj porozmawiać. Nie jeździmy w offroadzie, więc też przy ogromnych wibracjach, skokach, nie wiem, na motocyklach, innych dziwnych figurach też tego nie testowaliśmy, rozwiązania. No niestety tak, nie jesteśmy super hard userami, jesteśmy... O, taka próbka utrudnionego życia. Na zakończenie mam jeszcze jedną fajną informację. Quadlock w wielkim spektrum swoich możliwości i akcesoriów, które można dokupić do telefonów i do motocykli oraz samochodów i wielu innych urządzeń, wpadł na pomysł, że istnieją tacy motocykliści, albo w ogóle userzy, którzy swoje telefony wrzucają w błoto, bagno i potem próbują z nich korzystać i nie zawsze to działa tak, jakby chcieli, więc stworzyli silikonowe etui na telefon, które mieści się razem z z standardową obudową Quadlocka i spełnia te same funkcje, dodatkowo chroniąc przed błotem, kamieniami i ewentualnymi urazami w momencie, kiedy nasz motocykl i telefon wykonają właśnie jakąś niesamowitą figurę w warunkach, w których nie są do tego przystosowane. Takie rozwiązanie jest przeznaczone dla tych wszystkich motocyklistów, którzy lubią zabawę w błocie albo pracują w bardzo trudnych warunkach i mają lęki dotyczące swojego telefonu. Więc podsumowując, jeżeli się zastanawiacie właśnie nad takim systemem i czy to będzie Quadlock, czy SP Connect, na pewno będziecie zadowoleni, to nie ma jakichś takich ogromnych różnic i spowodujących, że jest przewaga jednego systemu nad drugim. My jesteśmy z obu bardzo zadowoleni,
a jeżeli Wy planujecie taki zakup, najlepiej oddać się do sklepu, pomacać, poprzymierzać, sprawdzić organoleptycznie, jak to działa, przymierzyć do swojego motocykla i wtedy się upewnić, że to będzie idealne dla Was rozwiązanie i wydaje mi się, że naprawdę warto zainwestować Oj, w tak. te systemy. Telefony mamy drogie, w telefonach jest całe nasze życie, lepiej o nie dbać. Jeżeli chodzi o moje zdanie, to widzę delikatną przewagę Quadlocka ze względu właśnie na to, że można telefon zamontować i w pionie, i w poziomie, Tak, bez to tak. żadnych modyfikacji systemu. To jest jedna drobna przewaga Chyba, że Quadlocka. SP Connect po tych 2 latach też to Zrobi, wprowadził. tak. My możemy Was wprowadzać w błąd, więc najlepiej sprawdźcie to sami jeszcze. Tak. No to tyle. Dziękujemy. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa.